Oto cała ekipa sprawców dzisiejszego zamieszania. Mechanik, paruwa, Leo, inwestor. Jak ma inwestor na imię? Inwestor, jak masz na imię? Już wiem. Inwestor ma na imię Sebastian. A Sebastian, będziesz jeździł z nami? Będę. Deklaruje się, że będzie jeździł z nami. A ile razy w roku? Przynajmniej raz. A, przynajmniej raz. No to i tak dupa. Demon. A dlaczego demon? Zobaczcie sami. No co, no kasy jest wpompowane, to bardzo dużo, no ale jestem naprawdę bardzo zadowolony. Ale warto. Warto oczywiście spełniać marzenia swoje. Are you ready? Please welcome Lucky Star SFAP KTM Duke 890. Wykonanie Mechanik ATV SFAP & Custom. Cześć widzowie. Dawno nas nie było. Mogą być zakłócenia, bo wiatr wieje. Przepraszamy za niedogodności. Co dziś mamy? Dzisiaj przedstawiamy bardzo ciekawy projekt. Taki nietuzinkowy, jeżeli chodzi o Lucky Stara. Panowie statyści, prosimy o ciszę. Jest to fabryczna wersja, była 450. Do mnie trafił jako R6. A teraz mamy silniczek z KTM 890 Duke. Co mamy tutaj ciekawego? Autorskiego. Przejdźmy do tylnego wahacza. Przejdźmy do tylnego wahacza. Przechodzimy do I mamy tylnego wahacza. Mamy całkowicie customowy tylny wahacz zbudowany przez TVG. Jest to wahacz o bodajże 15 cm, jest dłuższy od seryjnego. 15? Poczekaj. Inwestor! Ileż dłuższy wahacz jest? 15? Dobra. Mamy tu customowy wahacz zbudowany przez ATVG. Wahacz jest o 14 cm dłuższy od seryjnego. Ile to jest w calach? Nie wiem, przeliczymy to. Niech sobie każdy przeliczy. Nie mam kalkulatorka. Wahacz jest bardzo fajnie zbudowany, przestrzennie. Co ciekawe, jest, ponieważ Lucky Star ma
ma mało precyzyjny naciąg łańcucha, lubi to ukosować ośkę i generalnie słabe materiały, no bo to jest no, Lucky Star. Ma problematyczny wahacz. Problematyczne, ogólnie no, do tych mocy to już wiesz, no to już troszeczkę tam nie dają rady te rzeczy, więc został zbudowany ten wahacz na podzespołach Yamaha Raptor 700. Czyli mamy cały mimośród z Yamaha Raptor 700 z ośką, z krzyżakami, zewnętrznymi, wewnętrznymi. Oczywiście koła mamy, zostały te co były w Lucky Starze, więc trzeba było dorobić dystanse zmieniające rozstaw śrub, ponieważ Raptor ma inny niż Lucky Star. Cały zacisk hamulcowy też jest z Raptora 700. Do tego został wypalony na laserze zderzaczek z trzecim światełkiem stopu, który nie działa. Ledwo widać, ale to weźmiemy do cienia. Pięknie. Powiedz mi, dlaczego on miga? No on miga, znaczy to jest, wiesz, no to jest stop zerżnięty żywcem z Formuły 1. A my to zakładamy po to, żeby jadąc w grupie takich kurde oszołomów jak wy i gdzie każdy siedzi na bamperku sobie, no jednak ten stop jest dużo lepiej widzialny i to jest głównie bezpieczeństwo. Bayer to swoją drogą, ale głównie bezpieczeństwo, bo jest widziany. Jednak jak hamujesz, to ten co za tobą jedzie Od razu widzi, że mryga. hamujesz i to jest bezpieczne generalnie. Także to jest oprócz tego, że jest fajny bajerek, jest to bezpieczne. To mryga parę razy, a później świeci. Tak, no więc mamy jeszcze dodatkowy zastosowany prowadnicę łańcucha, tak zwany ślizg, żeby ten łańcuch nam się tu lepiej zachowywał. Ośka szeroka, dodatkowo układ ma dość fajny wymiar. Mamy podwójny układ wydechowy Dominatora, położony bardzo niestandardowo. Pierwszy raz tak robiłem, ale tak Dominator wypuszczał te wydechy też do jakichś motocykli, nie wiem do którego modelu akurat, bo naklejka z boczku już była fabrycznie. Ale fajnie to wygląda właśnie, wiesz. Inaczej tak, tak? to jest to ciekawe rozwiązanie, naprawdę. On jest szerszy, a niższy. Tak. Także jeżeli mamy problem jakiś nie z wysokością, no to w tym momencie... Cały układ wydechowy oczywiście jest zrobiony ze stali nierdzewnej, od A do Z z osłonką, to wszystko idzie do góry. Mamy kapy silnika takie a la Carbonik, ze względu na to, żeby nie było też, nie rzucał się, żeby się nie rzucało logo KTM-a. Bo po co ma policja przy kontroli widzieć, że to jest KTM. Co mamy jeszcze ciekawego, takiego niestandardowego? No to mamy oczywiście też lampy z Raptora 700 zaadoptowane. Lampy LEDowe, oczywiście ze znanego portalu. Powiem Ci, że one siadły zajebiście. Spoko. No wiadomo, mamy z przodu hamulce z Raptora 700 tak samo. Mamy inne amortyzatory. Mamy zrobione podwyższenia tych amortyzatorów, bo one były ciutkę krótsze, trzeba było go też ustawić. A co jeszcze mamy z Raptora 700? Mamy bamperek przedni z Raptora 700. Także jest dużo akcesoriów z Raptorka. Ładnie siedzi. Ładnie siedzi. Mamy bardzo odnośnie koloru. No. Kolor ramy. Ten tak, lakier był sprowadzany ze Stanów Zjednoczonych i ten Z Chicago. nie wiem skąd, ale inwestor go sam sprowadzał, ale lakier jest bardzo fajny. Tutaj może nie wiem jak odda to na filmie, ale drzewo jest bardzo ciekawy. On jest taki gruby, jakby trzywymiarowy. Tak, właśnie. No i co tu jeszcze mamy? No wiadomo, te koła były są szerokie. No wszystko jest generalnie zrobione, wszystko odbudowane, wszystko nowe. No nie ma tu nic tak na dobrą sprawę, co by mogło być jakieś takie, co miałoby wątpliwości, że jest stare. To jest praktycznie wszystko nowe. Nowa okleina w macie, też bardzo fajna, fajnie dobrane kolory. Mamy tutaj troszeczkę więcej bajerków, bo mamy wyświetlacz, oprócz licznika standardowego. Mamy wyświetlacz dodatkowy, żeby nie czepiać telefonu na kierownicę, co czasami może być spowodowane utratą telefonu, uszkodzeniem telefonu, może kamień uderzyć. To jest wyświetlacz, z którym się łączymy bluetoothem z telefonem naszym. Wyświetla się tutaj wszystko, nawigacja, wszystkie takie potrzebne pierdoły. Nawigacja, odbieramy SMS-y, czytamy, muzyka gra. No, Ori wie, bo ma to. Mamy inny wlew paliwa zastosowany, szczelniejszy. Mamy, fajnie się go otwiera, pyk, także tu nie ma co oglądać. Mamy panelik z guzikami, no tak sobie zażyczył pan inwestor. Mamy guzik do przedniego halogenu, mamy grzanie siedzenia i mamy
Podświetlanie pod spodem. A, LEDy, podświetlanie mamy, LEDy. Mamy to, dokładnie tak. Możemy go odpalić, zobaczyć, czy wszystko jest ok. Wszystko gaśnie, żadnych błędów nie wyświetla. Wszystko działa tak jak należy. Robiliście go do diabezu, zgasną po przekroczeniu jakiejś tam prędkości. Czekaj, pokażmy jak to chodzi. No to mamy jakieś fajne lusterka, mamy grzane manetki sterowane tutaj z guziczka. A tu jest sterowanie. Tak, cała ta klamka sprzęgła z KTM 890, pompa KTM, gaz standardowo, druk 3D Meister, cały układ tutaj licznika razem z tym, razem z panelikiem, druk 3D Meister, dolot Meister też zrobiony, no jest tam taki parę bajerów jeszcze zrobione. Siedzenie obszyte bardzo fajnie, jak zwykle moja ulubiona firma, która mi to robi. Więc zawsze jestem zadowolony. Przerobiony grab. No bumper to chyba też na TVG robił. Ja go tylko lekko zmodyfikowałem, bo A to nie jest grabber? nie miesza z tym. Bagażnik. Co to za różnica? Chodzi o to, że inwestor jak jeździ po Polsce montuje tutaj torbę dużą. Pod siedzeniem mamy oczywiście jak Ja myślałem, że telewizor tam. porządek. No Montuje. telewizor to ty wozisz. Nie, ja nigdy nie wiem gdzie Lucek ma te Pod spodem 2. Brakuje nam oczywiście jeszcze pokrywki na dolot, ona będzie, ale jeszcze się pali na laserku, więc na to jeszcze czekamy. Dobra, więc nie pokazujesz. Wystarczy. Nie bądź tak. Nie. I także to też mamy zrobione, tak jak należy. Co jeszcze mamy ciekawego? Tylne lampy, no to już w niektórych ludzkach wychodzą. Te lampy są super. Fajnie Naprawdę, świecą. no, świetne są te lampy. No. Czyli kład jest szerszy o 14, kład jest dłuższy o 14 cm 14 cm. i ma szerokości 140 teraz, tak? 130 chyba 9. I z tyłu mamy oś od Raptora i customowy wahacz. Tak, dokładnie tak. Dobra. Powiedz mi, jakie... Napotkałem problemy podczas pracy. Nie. Robiliśmy, jest to u nas pierwsze, to jest najważniejsze. I nie ostatnie. Co byś chciał jeszcze wiedzieć o tym wahaczu? No bo chodź do niego bliżej. Bo generalnie tak, wahacz jest wyspawany z odpowiedniej stali. Tak, Odpowiednie ma proporcje podejścia, wszystko pasuje plug play. tak. Czyli w tym momencie łożyska i przód mocowanie jest od ludzka. Od ludzkiej. Powiedzmy do tego momentu mamy Do- ludzka, bo mamy kiwak, wszystko Do zostawione kiwaka. ludzka. Do kiwaka jest Tak. ludzkowe, tak? Podludzkowe elementy, o tak, nie ludzkowe, tylko Czyli- podludzkowe. Czyli przód cały z łożyskami, kiwakiem, Tak. mocowaniem. A dalsza część pod Raptora 700. Czyli dotąd jest to lucek, a później już jest Raptor 700. Dokładnie tak. Czyli Mimosiu tutaj wchodzi, tak jak mówiłeś, No Raptora. tak, no i nie tak- powtarzajmy tego, no Dobrze. tak jest. Dobra. Jakie problemy napotkałeś No, przy sprzęcie? jak zawsze przy KTM-ie, No. więc no znaczy bardzo dużo problemów było, no kurde, bo tu nie ma nic, ani chłodnica nie jest ludzkowa, chłodnica nawet była kupiona, była poddana modyfikacjom, bo ona nie pasowała, wentylatory, wszystko jest to z czegoś innego. Ciasno. Tak, niby silnik, wiesz, no, powiedziałbyś KTM, fajny, kurde, kompaktowy silnik, nie, jest trudny do włożenia, tym bardziej pod to, żeby też zachować oryginalny zbiornik, żeby tego zbiornika nie maltretować jakoś specjalnie i żeby to też było, jak podniesiesz siedzenie, ja zawsze dążę do tego, żeby to było jak najbardziej wizualnie seryjne, dlatego ja robię tak jak robię, bo ja dążę do tego, żeby to było seryjne, funkcjonalne przede wszystkim, bo można to przebudować, można cuda zrobić, nawet można tu kurwa 1290 założyć, można silnik od malucha tu włożyć, też można, Dychę do słoika ale to nie jest już... za przekleństwo. Co? O kurwa powiedziałeś, dychę do słoika. Nie powiedziałem kurwa. Kurwa powiedziałeś. Nie powiedziałem Było na filmie. No ja nie powiedziałem kurwa. Powiedziałeś kurwa. Kurwa, nie powiedziałem Powiedziałeś kurwa. Nie powiedziałem. Kurwa, puszczę Nie. ci to kurwa. Dobrze, to mi to później puść. Dobrze, a jak kurwa. nie, to przynosisz dychę. Dobra, a jak jest, to Słoik. 2 dychy wrzucasz kurwa. Dobra, Dobra. Nie powiedziałem kurwa, bo nie używam przekleństw. Ostatnio w ogóle mało przeklinam. Ale powiedziałeś kurwa. Nie powiedziałem, przesłyszałeś. Dobrze. Ale sprawdź to później. Sprawdzę. Na filmie
Może mi się wymsknęło, ale wątpię. Dobra. Więc nie używam słów, bo jak wiem, że oglądają to różni widzowie i nie używam przekleństw. No staramy się nie Chyba, przeklinać, że mnie wprowadzą ale do widziałem, że równowagi. wzbudziły w tobie te emocje. Nie, już emocje przeszły, bo Tak? emocje były jak budowałem. Także no było, wiesz, no bamperek przedni przekręcić od Raptora 700, to też wydaje się, no od Raptora 700, ale trzeba mu zrobić nowe uchwyty. No te uchwyty trzeba tak zrobić, żeby były względnie ładne, a nie dwa kawałki blachy, nie? Przykręcone. No mnóstwo takich pierdół, które... Rama fest przerabiana? Nie, rama nie była dużo przerabiana. Góra ramy była przerabiana standardowo, dół tam troszeczkę. Układ wydechowy. No układ wydechowy to wcisnąć, no to wiesz, no to też trzeba było nam porobić jakieś minianki. Podwójny układ wydechowy, Jeszcze tak? dodatkowo podwójny. Więc no to też było, nie było to proste. No to jest bardzo czasochłonne i wymagające dużego poświęcenia. Ale powiem Ci, że to jest najpiękniejszy lucek, jaki wyszedł. Wiesz, ja jestem bardzo zadowolony z wykonania, z pomysłu też, no bo tu też wiesz, no, że ja zrobiłem, ale tak naprawdę no, sfinalizował to i wymyślił to właściciel, więc jego wizja, moje wykonanie i wyszło coś takiego, więc mi się bardzo podoba. Powiem Ci, że to już jest sztuka. Generalnie To już jest ewolucja. Wiesz, z ludzka zrobić no, maszynę, no jest maszyna. To jest no, przepiękny po prostu. No to już wymaga troszeczkę gdzieś tam nakładu pracy i pieniędzy. Jedyny taki w Polsce. No póki co jedyny. Tak dopasiony, tak przebudowany, tak dopieszczony, z Także- taką estetyką, tak? Tak. Także no jest fajnie. On jeszcze na mapy pójdzie, tak? Tak, on jeszcze będzie strojony, to dzisiaj wiesz, pierwszy taki na dobrą sprawę wyjazd, on jeszcze będzie strojony w profesjonalnej firmie, na rolkach, więc to jeszcze będzie zrobione, ale guzik jest zrobiony we własnym zakresie. Moja rola się kończy na tym, że tutaj To może przejdziemy do inwestora, żeby powiedział parę słów. nie. No czemu? Ja pierdolę. Co tu się wyrabia? się poszli z Leonidasem, to już mnie... Uciekło. Kurwa, no... Do widoku tego kłada się musisz przyzwyczaić, że zawsze z przodu było. Jak z KTM-ami jedzie. Czekaj, wystroimy, zobaczymy. To Ten może jest inaczej. zielony, ten jest czerwony. Tak, wiśniowy. i to porównanie zostawimy widzom. Tak, nie Tak? No, tak, Tak, zostawmy to widzom. tak to wygląda. Po prostu. Mnie interesuje ten rozstaw osi, jak to bardzo widać. Nie będzie chyba Tamten zielony do tyłu troszeczkę. Ja Ci powiem ile. Tak nie widać już tego, no. Dobra? Jest w osi? Bo opona chyba jest inna, nie? Ale mniej więcej jest. Jest. Jest? Zostaw. Dobrze jest, mniej więcej. Jest? Jest. Jest w osi. Dobra. Dobra, i teraz z tyłu zobaczmy, No nie? i teraz z tyłu wyjeżdżamy i jest. Ooo, Słyszałeś go? Większy ma mniejszego. Ale bardziej rozbudowany. Jest. Tak to wygląda. Jest. Leonidas, wiesz w co musisz zainwestować teraz? W tył.
i tu widać tą różnicę w tych wahaczach, nie? Kurde, tu jest taki, wiesz, klocek aluminiowy, a tu jednak jest tak przestrzennie, jak ty to mówisz. No jest przestrzennie, jest więcej jakby miejsca, tak? I jakby Tak. niżej ten wahacz był Znaczy nie, zamocowany. tu jest gleba, nie? Aha, Widać dobra, różnicę, dobra, nie? dobra. Ten siedzi, Ten siedzi, a ten jest wyżej, nie? Tak. Ale faktycznie, bo tu jest ten kawał blachy jak to w ludzku, a tu mamy Tak. przestrzenny wahacz, Przestrzenny, no. tak. Zupełnie inaczej Żeby tej wygląda. osłony nie było z tyłu tego zderzaczka, to w ogóle by to było Leciutko takie by delikatniejsze, wyglądało, no. nie? Ten zderzaczek troszeczkę gdzieś tam jest większy. Różnica jest 10 cm gdzieś na siedzeniu, nie? No będzie, no. Będzie, nie? No, lekko. No. Jest różnica, powiem Ci. Jest. Ten jest szerszy jeszcze niż Leo, Szerszy. nie? Ale to ośka, bo tak? Tak, tak, Ośka. no wiesz, tutaj jest nie, że szeroka ośka, to jeszcze dystanse, nie? Które Tak. były wymagane. No ale też przednie koła troszeczkę gdzieś tam narzucały nam też szerokość tego pojazdu. Tak, bo ustawia się szerokość do przednich kół. Znaczy, wiesz, no, my robimy tak, że my lubimy jednak jak ten tył jest na równo lub ciutkę szerzej. Lepiej jest jak jest na równo niż szerzej, no ale nie lubimy jak jest przód szerszy niż tył. No tak mamy. No, Taki mamy ale styl. nam się lepiej jeździ. No, nie chodzi już o jeżdżenie, mi chodzi o wygląd, chuj z jeżdżeniem. Taki ja, mamy i tak, wygląd. ja i tak nie jeżdżę, a zrobiłem, żeby mi wyglądało. Taki mamy styl. Tak. No, więc jak przednie są takie, a nie inne, no to z tyłu trzeba zrobić tak, żeby było fajnie, równo. On jest równo, można powiedzieć, że on jest równo. I Fajny, no mi się też podoba, jak ludzka, wiesz, kiedyś nie lubiłem, tak trochę je lubię. No ten jest po prostu Jest fenomenalny. ciekawe, no. to jest, wiesz, to skład jeżdżenia po asfaltach, no kurde, nie ma lepszego chyba kłada u nas póki co, bardziej wygodny i taki, wiesz, do jeżdżenia po asfaltach. Nie ma. Duży zbiornik paliwa, to już jest bardzo duży atut, wygodne siedzenie, no waga, bo on też jednak, czekaj, ile my tam byliśmy? 230. Nie, Seba, ile ważył twój? 255, ale jeszcze by trochę do No, zważyliśmy go mniej więcej 255 kg, tak jak stał, tam było pół baku paliwa. Gotowy do jazdy. Gotowy do jazdy, tak. To 255 kg, wiesz, wagi, więc też nie jest to mało, więc ta masa gdzieś tam też troszeczkę jest na plus, jeżeli chodzi o komfort jazdy później. Widzę co mówię, a widzę zajebisty, piękny projekt. Inny, jedyny w Polsce. Do zobaczenia w trasie. No, dokładnie tak. Jest to, tak, trzeba przyznać, to jest zajebisty projekt, no bo mówię, tylu modyfikacji co on ma, to nie ma chyba jest żaden Lucek, albo przynajmniej nie wiemy o takich. Ja jestem też mega zadowolony, dla mnie 10 na 10. Pochwalcie się swoimi maszynami. Twój jest 6 na 10. Mój jest... Ale jak wyjeżdżał ode mnie był 10, nie 9 na 10, bo sami go składaliście, ale Tym optymistycznym akcentem kończymy ten ta Muppet Show. coś tam nagramy z jazdy. Tak.
Po krawężnikach. To ja się tak starałem, żeby był ładny. I tym optymistycznym akcentem Kończymy ten Wychodzi dzień. na to, że kurwa 9 bierze najlepiej. 9 pierwszy. Taki był czysty. ale jest dopieszczony. Nie, Seba, dopieszczony Nie, bo jest. tutaj nawet wiesz gdzieś kurwa chce, a nagle się Ale zacznie dziewiątka mnie gnoju, nie? ale to odciny idzie, nie? Ja pierdolę, to jest takie kurwa. Patrz Piotrek, zobacz, Nie, jaki nie zazdrosny. wrzucę tego na film, kurwa. Ty gnoj co jeden. A zajebisty ty się, kurwa. Aż splułem kaskę. Chodź. Powiedziałem, że czy jesteś zadowolony z roboty mechanika? Nie jestem, bo była droga. Czy jesteś zadowolony z roboty mechanika? Jak to mechanik powiedział, nie byłem, bo było drogo. Pokaż mi, jak się witasz ze swoją nową maszyną, Jeszcze tego nie ustaliłem. nie? Jeszcze nie. Bo ty generalnie rzecz biorąc tak, miałeś ludzka z CB500, Nie, 450. dobra, oryginalnie. miałeś 450, Potem było R6. w tym samym ludzku. Tak, wszystko w tym samym. To jest ten sam dalej, tak? Tak, dokładnie. R6 No i teraz KTM. i teraz KTM. Tak. Ile silników R6 wymieniłeś? Dwa. Ile przejechałeś kilometrów? Około 20 000. Ty jeździsz głównie po asfalcie, nie? Tak. Po Polsce. Tak, rekreacyjnie, po Polsce. Były jakieś pomysły, które weszły, były pomysły, które nie weszły, tak? Tak. Natomiast byłeś jakby od początku przy budowie tego kłada, od pierwszego szlifu do dziś. Dokładnie. Tak, I widziałeś każdy moment pracy. Dokładnie. Powiedz mi, z jakąś opinię wystawisz mechanikowi? Ja jestem osobiście bardzo zadowolony. Nawet więcej niż bardzo. No, przeszedł moje najśmielsze oczekiwania. Przeszedł? Tak. Ewidentnie? Ewidentnie. Tak? Jestem bardzo zadowolony. Chodź bliżej. Naprawdę jest zrobione i dokładnie. Mhm. No co, no kasy jest wpompowane. To No. bardzo, bardzo, bardzo dużo. No ale jestem naprawdę bardzo zadowolony. Ale warto. Warto oczywiście spełniać marzenia swoje. Gdzieś tam. No cóż powiedzieć, no ja jestem naprawdę bardzo zadowolony. Bardzo mi się podoba jego robota. Piotrka. Adam też się spisał. Z wahaczem, Z nie? wahaczem, tak. Piękny jest, po prostu jest No. prześliczny ten wahacz. Pierwszy w Polsce do ludzka. Jest ładniejszy, Zresztą jest tabliczka nawet. tak, jest ładniejszy niż do Raptora. No, Jest prześliczny po prostu, nie? Już tak robiłem, żeby go zostawić na długie lata, żeby znowu nie zmieniać, no nie? Powiedz mi, bo ty jesteś takim zapalonym jednak driverem, jeśli chodzi o kłada i podróż. Tak. Wziąłeś maszynę, przyjechałeś do Piotrka i mówisz, zrób mi coś, co rozpierdzieli system, tak? Taki był koncept. Właśnie. Tak to miało być takie alter ego Diablo. No nie? Aha, aha. I wyszło takie cudo. I takie coś wyszło, no nie? Jest zajebisty, powiem ci, jest ten Lucek, on mi się tak podoba, rozumiesz? Jest inny. Ja jestem fanem Lucka w ogóle, bo też miałem dwa. Wiem. I powiem ci, że jest przekozacki ten kład, jest po prostu przechuj. Dobrze, pokażemy ludziom, jak to świeci, jeśli chodzi o lampy. Jeżeli będzie widać, Zobaczmy te raptorowe lampy, tak? Ciach. Kierunki długie. No. Wytrzymaj dłużej. Co powiesz swoim fanom? nie mam fanów. Jeszcze. Jeszcze nie mam fanów. Jeszcze. Przyjeżdżajcie do Piotrka, róbcie swapy. Mimo, że drogo, mimo, że długo, mimo, że To jest krótko. kwestia względna, czy jest drogo, czy niedrogo. Ale te detale widziałeś? Widziałeś te detale, które zrobił? Jest naprawdę, poprawił fabrykę, no nie? Przekozak. No, będzie szał, no nie? No, naprawdę Będzie jest szał. przekozak, nie? Śmiem twierdzić, to jest jeden z najładniejszych ludzków. I teraz puścimy. Otwieram garaż, swap to sztuka. Dokładnie. Przyjeżdżajcie do Piotrka, róbcie swapy, nie pożałujecie.
Najlepszy w Polsce mechanik ATV. Swap i custom, tu nie ma lipy. Mocne bestie niezawodne, jak rakieta mkną w przód. Kładaj gotowe, silnik ryczy, tłoki w tańcu. Stado koni, czysta moc. Pasja, przygoda, jedna ekipa, ramię w ramię, pełna moc. Swap za swapem, każdy patent. Precyzja w rękach, zero strat. Sztuka mocy, kunszt i pasja. Otwieram garaż, swap to sztuka. Każdy projekt, ogień i wizja. Każda bestia to moc, precyzja. Mechanik ATV, ręka mistrza. Każdy projekt ma swój blask. Otwieram garaż, swap to sztuka. Każdy projekt, ogień i wizja. Każda bestia to moc, precyzja. Mechanik ATV, ręka mistrza. Każdy projekt ma swój blask. Wjeżdża klient, z otwora. Silnik seryjny, to już historia. Muszę czuć moc, muszę czuć prędkość. Chcę kłoda, co rozwali rzeczywistość. Nie ma drugiego, kto robi to lepiej. Precyzja jak zegar, liczy się efekt. Nowy silnik, nowa rama, skrzynia biegów. LL Up, więcej mocy, zero słabości. Warsztat gotowy, prawdziwy sztab. Każda śruba, każda zębatka, tu precyzja to nasza marka. Otwieram garaż, swap to sztuka. Każdy projekt, ogień i wizja. Każda bestia to moc, precyzja. Mechanik ATV, ręka mistrza. Każdy projekt ma swój blask. Elektronika, eko wgrane. Każdy moment mocy zaplanowane. Nie ma błędów, nie ma lipy. To projekt, nie tuning na szyny. Narzędzia w rękach, iskry w górze. Wzmacniamy, przerabiamy bez lipy. Każdy kład to gotowy potwór. Tu rodzą się legendy, taki mamy flow. Otwieram garaż, swap to sztuka. Każdy projekt, ogień i wizja. Każda bestia to moc, precyzja. Mechanik ATV, ręka mistrza. Każdy projekt ma swój blask. Przyjaźń, moc i prędkość. Adrenalina w sercu gra, kiedy jedziesz, a moc ręce wyrywa. Czujesz, kto tu królem masz szansę się stać. Odpal maszynę, poczuj ten vibe. Będziemy na pełnym, nie ma tu bajek. Mechanik ATV, ja robię cuda. Twój kład, twój projekt, twoja duma. Otwieram garaż, swap to sztuka. Twój kład, twój projekt to twoja duma. Otwieram garaż, swap to sztuka. Twój blask, twój projekt to twoja duma. Wykonanie. Mechanik ATV. Swap and Custom. Gościnnie wystąpili Numer 1. Numer 2. Numer 3. Ale mi się to podoba. I uwaga, Demon.